Hej, witaj na moim nowym kanale, roboczo nazwanym ADHD-owe rozkminy, czyli audiobook zakręconej dziewczyny. Mam swój stały kanał na YouTubie, jest on jednak bardziej poradnikowy i postanowiłam pod kątem takiego audiobloga otworzyć nowy kanał. Częściowo dla mnie jest to nowy projekt, może się okazać, że zarzucę go po kilku odcinkach, może nawet już tego nie wrzucę, co jest między innymi charakterystyczne dla ADHD, ale o tym zaraz jeszcze powiem. No, witam na moim blogu. Dzisiaj w takim pierwszym odcinku chciałam wspomnieć o ADHD. ADHD mężowi zdiagnozowano rok temu. Zaczął czytać, mówił, że w ogóle klapki jakby mu się otworzyły, jak mu to lekarz zasugerował. Poszedł później na test, przyklepali mu oficjalnie. Zaczęłam czytać pod jego kątem i tak czytam, no przecież to wszyscy mają. Okazało się, że nie. Kupiłam książkę, żeby poczytać pod kątem męża, Mini ADHD Coach, swoją drogą bardzo polecam. I się okazało, że tylko jedna rzecz do mnie nie pasuje. Jak nic, też mam ADHD, mężowi też pasuje, że prawdopodobnie mam ADHD. Prawdopodobnie, na pewno. Koleżance jednej wspomniałam, że myślę się nad tym zdiagnozować, a ona, przecież po tobie widać, że masz ADHD. Także, no. Zastanawiam się nad diagnozowaniem, chociaż będzie to tylko formalnością. Kosztuje jednak parę stów, dlatego no tak się jeszcze nie mogę zdecydować. Mężowi to było potrzebne, bo ewentualnie pod kątem leków, ja i tak tych leków nie mogłabym brać, więc dla mnie to była tylko formalność. No i co na przykład jest we mnie ADHD? W ogóle, wszystkie cechy, które wymienię i które mają ADHD-owcy, to są rzeczy, które mogą pojawić się u każdego człowieka, tylko że jak jest lista, dajmy na to przykładowo 60 rzeczy, to zwykły człowiek jeden będzie mieć 10, inny 5, inny kolejny 15, niekoniecznie te same, a ADHD-owiec będzie mieć prawie wszystko z tej listy, czyli 50 parę. Coś, co jest nazywane multitaskingiem. Myślałam, że jestem po prostu multitaskerem. Okazuje się, że nie. Robienie kilku rzeczy naraz, przy czym przerzucanie się bardzo między rzeczami. Na przykład zamiatam podłogę, idę po zmiotkę do kuchni, widzę pralkę, przypomina mi się, że miałam pranie wstawić, przenoszę pranie, zaczynam wstawiać, a kwiaty trzeba było podlać, to wrzucam resztę tylko rzeczy do pralki, jeszcze nie wlewam płynu, podlewam kwiaty, a trzeba też w pokoju podlać, idę, podlewam kwiaty w pokoju i zauważam coś tam innego, że trzeba zrobić, nie wiem, coś wynieść do śmieci czy coś. I tak idę i po jakimś czasie znajduję kubkę śmieci leżącą w korytarzu dalej niezmienioną i zdziwienie. Tego typu rzeczy, przerzucanie się i zapominanie o poprzednich jest jednym z rzeczy charakterystycznych dla ADHD. Kolejną rzeczą jest overthinking. Też nie wiedziałam, że to nie wszyscy tak mają i w ogóle, i że tak się nazywa. Chodzi o to, że nie wiem, coś w rozmowie z kimś się powiedziało, ośmieszyło się przypadkiem czy coś i potem się rozmyśla, że na pewno wszyscy to zauważyli, że wszyscy będą się teraz za każdym razem nie widzieć, będą na nas zwracać uwagę, albo nie wiem, nie podałam herbaty, wstyd. Oni już dawno o tym zapomnieli, a nam się to kłębi po głowie. Następne jest zapamiętywanie, a właściwie zapominanie. ADHD-owcy bardzo często zapominają. No i niektórzy mówią, że nie są ADHD, bo jednak pamiętają wszystkim, ale jak się wgłębi, to się okazuje, że nauczyli się po prostu technik, dlatego ADHD-owcy starający się zapamiętywać, jakoś funkcjonujący, korzystają z kalendarzy. Też mam sama bullet journal, bucho tak zwane, i mam w telefonie, wysyłam sobie SMS z przypomnieniem, z wysłaniem w późniejszym terminie. Albo zapominanie, niektórzy mówią, że nie zapominają telefonów i kluczy itp., a się okazuje, że zawsze przed wyjściem się obmacują, wszystko trzymają po kieszeniach pochowane. Szybkie mówienie okazuje się, że też jest jednym z ADHD, cechą charakterystyczną dla ADHD. I też nie tylko mówienie, ale też
mówienie za dużo i później żałowanie, po co ja to powiedziałem. W pracy opowiadanie o swoim życiu prywatnym. Co jeszcze? Słomiany zapał, tak zwany, niektórzy by to powiedzieli, ale to nie tyle, że człowiek porzuca zainteresowania, bo się nudzą, tylko że jest tyle ciekawych rzeczy, że chciałoby się dalej coś innego próbować. Nie wiem, na przykład mam maszynę do szycia i kawał materiałów, kupiłam mikroskop, który użyłam 2 razy, bo później nie było czasu i mam rzeczy do robienia mydeł, do robienia świec, do filcowania. Wszystkiego popróbowałam, a potem przerzucam się na kolejne, bo jest ciekawe, ale kiedyś do tego na pewno wrócę, bo chcę też dalej. No i właściwie wszyscy praktycznie ADHD-owcy mają dużo takich rzeczy z byłych hobby. Ogólnie tysiące rzeczy latających w głowie, przelatywanie myśli z jednego tematu na drugie, o czymś mówimy, za chwilę już wspominamy o czymś innym i druga osoba nie wie, o czym my mówimy, a my już w głowie przelecieliśmy kilka tematów do przodu. ADHD-owcy często też lepiej słuchają, jeżeli bawią się ręką. I dopiero teraz zrozumiałam, dlaczego często sobie na zajęciach, czy na wykładach, na studiach rysowałam jakieś takie warkocze z boku, bawiłam się tym długopisem na wykładzie, na Dniach Fantastyki. Kiedyś pamiętam, takim bryloczkiem się bawiłam, że mąż się ze mnie śmiał, ale wtedy lepiej się słucha, jeżeli ręka pracuje. No to, i to ADHD to nie jest tylko ruch, jak się niektórym wydaje, że dziewczyny są spokojne, to nie mają ADHD, bo to jest coś, co nam siedzi w głowie. Tak jak są leworęczni i praworęczni, tak samo są ADHD-owcy i nie ADHD-owcy. Po prostu trochę inaczej, inny sposób myślenia, bardziej problemy z koncentracją, bo mózg szybciej jakby pracuje w takim bardzo dużym uproszczeniu. Ale jednocześnie osoby ADHD mają swoje zalety, na przykład są dzięki temu bardzo kreatywne. To są osoby, które nigdy się nie nudzą. I to też dopiero wcześniej nie rozumiałam, jak koleżankę kiedyś spotkałam i mówiła, że ojejku, tydzień czy tam 2 na chorobowym, już się tak wynudziła w domu, że nie może się doczekać, aż w pracy wróci. Ludzie, jak można się nudzić? Przecież jest tyle ciekawych rzeczy do zrobienia, tyle książek do przeczytania, tyle gier, tyle różnych zainteresowań. No teraz już wiem, że to niekoniecznie wszyscy tak mają. To tyle takiego a propos ADHD, co jest we mnie ADHD i na pewno no diagnoza na 100% by mi weszła od urodzenia. No, prawdopodobnie na 100% prawie też wyjdzie synkowi, bo widać już pierwsze objawy, a ADHD jest dziedziczny i jeżeli mąż ma, to syn ma duże ryzyko, a jeżeli ja najprawdopodobniej też mam, no to dziecko ma duże ryzyko ADHD. Więc trzeba będzie z nim ćwiczyć koncentrację. No i co, może coś tak a propos, skoro to już blog i takie tam, to wspomnę, że od stycznia zaczynam nową pracę. Z listopadem zakończyłam w jednym przedszkolu, od stycznia będę zaczynać w drugim przedszkolu, w tamtym miałam już dość z różnych powodów, także cieszę się, że udało mi się znaleźć i przerzucić do innej. Tutaj sobie miesiąc przerwy zrobiłam, poogarniać trochę rzeczy. No i co? I do usłyszenia niedługo. Mam nadzieję, że ktoś tego wysłuchał, chociaż pewnie niewiele osób na początku. No i do zobaczenia, do usłyszenia za jakiś czas. Miłego dnia. Do usłyszenia. Aha, i daj łapkę w górę, subskrybuj, jeżeli miło Ci będzie mnie usłyszeć jeszcze raz. Bardzo się ucieszę z każdej subskrypcji, z każdej łapki w górę. Może komentarz powodzenia.